Funkcja dateTrunk to kolejna nowość w SQL Server 2022. Upraszcza kod, pozwalając łatwo zaokrąglić datę do godziny, dnia czy miesiąca. Wcześniej radziliśmy sobie bez tej funkcji, korzystając z dateAdd i zagnieżdżonej w niej funkcji dateDiff. Dwie inne funkcje daty i czasu. Efekt jest praktycznie taki sam. To kolejna funkcja, którą znają już osoby używające innych systemów bazodanowych jak Postgres. Pierwszy znany z innych funkcji daty i czasu parametr datepart, który może przyjmować takie wartości jak year, month, hour, minute itd., określa, do jakiej jednostki chcemy zaokrąglić wartość daty i czasu, przekazaną jako drugi argument. Przekazywana do funkcji data i czas może być różnych typów danych. Oczywiście może to być wartość kolumny, zmiennej, wyrażenia czy jednej z funkcji zwracających datę i czas. Tak jak w tych trzech przykładach, tyle że pierwszy z tych przykładów używa funkcji getDate, która zwraca typ danych datetime. W kolejnym przykładzie posługuje się sysDateTime, zwracającą datetime2. I jeszcze kolejny, dzięki zastosowaniu funkcji cast, te dane wejściowe do dateTrunk to typ danych smallDateTime. W każdym z tych trzech przypadków zaokrąglam tą datę do 1 minuty i w każdym przypadku badam typ danych zwracanych wartości. Jak widać, w zależności od tego, jakiego typu danych są dane wejściowe, jest ta data wejściowa, dokładnie tego samego typu otrzymujemy wynik. Przyjrzyjmy się teraz, jak na wynik funkcji wpływa argument datepart, wartość tego parametru datepart. Na samym początku wyświetlę bieżącą datę. Mamy po 20 13 sierpnia 2022. Dziś jest sobota. I to wszystko wpływa na to, jakie wartości otrzymamy w zależności od przekazanego datepart. W przypadku przekazania roku year zwracana jest oczywiście data zaokrąglona do roku. Dzień i miesiąc to 1 stycznia. W innym przypadku, gdyby występowały tu zera, wynik byłby niepoprawną wartością daty. Quarter zwraca pierwszy miesiąc aktualnego kwartału. No i to jest oczywiście lipiec. Month to 1 sierpnia. Week zwraca pierwszy dzień bieżącego tygodnia. Dziś jest 13 sierpnia, sobota, a więc to 7 jest wskazane jako pierwszy dzień bieżącego tygodnia, choć 7 mieliśmy niedzielę, ale ten parametr week zależy od ustawienia na poziomie sesji date first, które to ustawienie też wynika z domyślnego języka zalogowanego loginu. I w tym przypadku domyślna wartość to 7, czyli pierwszym dniem tygodnia jest niedziela, dlatego widzimy tutaj 7 sierpnia. Jeżeli zmienię ten argument na isOweek, który to parametr traktuje zawsze poniedziałek jako pierwszy dzień tygodnia, otrzymuję 8 sierpnia jako pierwszy dzień bieżącego tygodnia. Day to zaokrąglenie do dnia, czyli 13 sierpnia. Day of year to samo, ta sama wartość co przekazanie day. Hour, zaokrąglenie do godziny 20:00, minute 20:12, dodatkowo sekundy, milisekundy czy mikrosekundy. Wynik jest oczywisty. Do funkcji dateTrunk możemy również przekazać dane pochodzące z tabeli, czyli odczytujemy tabelę Sales Order Header, a następnie datę zamówienia odczytuję, sprawdzając dateTrunk year, quarter, month. W każdym przypadku otrzymam analogiczne wartości co w poprzednim przykładzie. Nowa funkcja upraszcza także filtrowanie danych, filtrowanie wierszy w tabeli na podstawie zakresu dat.
Zamiast chociażby operatora between, w którym wskazujemy pierwszą i ostatnią wartość tego zakresu, który chcemy uwzględnić, otrzymuję w tym przypadku zamówienia z czerwca od 1 do 30 czerwca 2011. Możemy użyć nowej funkcji i porównać tą datę, pierwszy dzień miesiąca, do wyniku dateTrunk z przekazaną wartością datePart_month. Otrzymuję ten sam rezultat, co w powyższym przykładzie. Funkcja jest niezależna od poziomu zgodności bazy danych, compatibility level, czyli nawet jeśli cofnę poziom zgodności z aktualnego 160 na 120, możemy sobie sprawdzić ten poziom zgodności w widoku sysdatabases. Ta funkcja z powodzeniem będzie zwracać wartości, odczytując tabelę bądź posługując się wynikiem funkcji daty i czasu. Podsumowując, to kolejna funkcja w SQL Server 2022, która uprości kod TSQL. Jej użycie jest proste. Przekazujemy argument datePart, określający jednostkę daty i czasu, do której chcemy zaokrąglić datę czy czas, zwracane jako drugi argument. Zapraszam do obejrzenia pozostałych demonstracji, nowości w SQL Server 2022 i subskrypcji mojego kanału. Do zobaczenia.